Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj razem zrobimy dekorację w efekcie wabi-sabi. Materiał, który zastosujemy do stworzenia danego efektu, to farba wapienna Lime Paint. W bazie farba jest biała i gęsta jak stół. Farby można zabarwiać na różne kolory, nakładać w gęstości bazowej oraz rozwadniać w zależności od wybranego efektu. Z farby można tworzyć drobną strukturę oraz stosować do warstw dekoracyjnych przy efektach skał. W zależności od gęstości oraz wybranego efektu aplikować farbę można za pomocą walka, pędzla, gąbki, pacy weneckiej oraz innych narzędzi. Farba jest naturalna, wapienna, ekologiczna. Ma właściwości grzybobójcze, nie blokuje oddychania ścian, wspaniale pasuje ludziom, którzy cenią ekologiczność własnego mieszkania oraz osobom cierpiącym na alergię. A zanim to zaczniemy, chciałbym poprosić Państwa o postawienie polubienia tego filmiku, aby YouTube pokazał ten filmik jak można większej ilości osób. Również zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału. A teraz lecimy. Mam tutaj nie do końca dobrze przygotowaną powierzchnię, która imituje nam zwykłą ścianę pod ten efekt. Nie trzeba, żeby powierzchnia była bardzo gładka, ponieważ to jest farba strukturalna i wzór, który będziemy teraz tworzyli, on też będzie strukturalny, więc aby nie było głębokich wżerów na powierzchni i tyle. Do położenia zastosujemy gąbkę strukturalną, tackę, żeby odbijać gąbkę na tej tacce, no i będziemy nakładali farby. Mam dla Państwa dobrą wiadomość, nie za bardzo dużo będę rozmawiał, a bardziej będę malował, więc lecimy. Nanieśliśmy farbę po całości. Teoretycznie można byłoby nanosić pierwszą warstwę i walkiem, ale później i tak trzeba wrócić i zrobić punktowo strukturę z tej farby. Już gotowa struktura. Teraz trzeba troszeczkę odczekać, żeby ta farba złapała. Ona dość szybko podsycha i dalej będziemy nakładali drugi kolor. Nakładamy, jak widać, nie po całości ten szary kolor, a tak nakładamy, żeby te kolory spod spodu jednak zostały widoczne. Póki ta szara farba jest jeszcze mokra, nie za bardzo widać naszego rysunku, więc teraz musimy zostawić, żeby to wyschło, żeby nie przesadzić, inaczej można pokryć za bardzo i po wyschnięciu będzie widać, albo trzeba będzie jeszcze dołożyć tej szarej farby, albo już idziemy dalej na kolejny kolor, więc zostawimy, żeby to wyschło. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jak Państwo zwróciliście uwagę, ja cały czas nakładam gąbką, ponieważ potrzebuję, żeby struktura nałożonej farby była lekko chropowata. Więc tutaj żaden walek, żaden pędzel, żadna paca na razie nam nie pasuje, tylko i wyłącznie gąbka. Ale wyszło bardzo ładnie. Tak szczerze, według mnie to już był efekt końcowy, ale tutaj jeszcze porzeźbimy trochę z tym i zrobimy coś innego. Dalej weźmiemy tą samą farbę w tym samym odcieniu, tylko jaśniejszym i za pomocą w prawie suchego pędzla zrobimy odcienie. Mam tacę, na tej tacy mam farbę, bierzemy pędzel, nabieramy bardzo mało materiału, odbijamy, żeby pędzel był w prawie suchy i bez ciśnienia nanosimy na powierzchnię chmurki. Nie po całej powierzchni, a tylko gdzieniegdzie.
jeszcze jest mokra, nie za bardzo dobrze widać, gdzie ona jest, gdzie nie ma. Ona bardziej siebie pokaże dopiero po wyschnięciu. W związku z tym jest ważne nie przesadzić, inaczej można zepsuć efekt. I teraz odczekamy, aż wyschnie i jeszcze będziemy dalej nanosili kolejną warstwę w innym kolorze. Kolejna warstwa farby nam wyschła i widać, że bardzo się rozjaśniła, więc podczas nakładania trzeba pamiętać taką sytuację i ważne nie przesadzić. Teraz będę nakładał kolejną warstwę. Ta farba będzie już w kolorze białym bazowym. Będę nakładał za pomocą gąbki, pacy weneckiej, pędzle i tak dalej, więc już nie będę komentował, a tylko proszę oglądać. W tym filmiku pokazałem tylko jedną możliwą opcję, ale faktycznie w tym kierunku rozwiązań może być mnóstwo. Wszystko zależy tylko od fantazji. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za polubienie tego filmiku, za subskrypcję mojego kanału. Ogromny szacunek wszystkim, kto oglądał ten filmik do końca. Kto jeszcze nie postawił temu filmiku polubienie, jeszcze ma szansę to zrobić. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w następnych filmikach.